Witam. Dzisiaj kolejne znaleziska z targowisk staroci, tym razem związane z firmą Faber, choć będzie też i Castell, i Faber. A więc na początek mamy taki oto piórnik drewniany, tu sygnowany Faber-Castell. Zsuwa się z góry tutaj taka część, jak widać tam linijka mignęła, i tu rozsuwane na boki mamy dwie szufladki, jedną większą i dwie mniejsze. I tu rzut oka na tą linijkę. Tak to duży i dość masywny piórnik. Tak to mniej więcej wygląda surowe drewno. Druga to ciekawostka zupełnie inna, może już nie do końca związana z pisaniem, chociaż do pewnego stopnia tak. Tutaj widzimy, że logo Faber-Castell mamy na tym urządzeniu. No i otwieram i to już można się pewnie będzie domyślić, że to dawno nieużywany suwak. Kiedyś przedmiot spotykany często w szkołach i na uczelniach i w miejscach pracy. Natomiast tutaj widać sygnowane A. Faber. Z jednej strony mamy długopis, a więc jest coś do pisania, a z drugiej tutaj takie urządzenie do obsługi. A to za chwilę do tego wrócę. To sprzedawane w Polsce z polską instrukcją obsługi. Jak tutaj widać, no dość obszerną bym powiedział, ale jak się wczytywałem, to trudno do końca zrozumieć, jak to ustrojstwo funkcjonowało. Natomiast jest wszystko w bardzo dobrym stanie. Tutaj szybka niezniszczona, a tutaj z kolei tylko mamy Castell na druk na tej części i drugiej to samo. No i tutaj jest takie liczydło, które dodawanie i odejmowanie obsługuje na dwóch takich panelach i tym właśnie rysikiem przesuwamy i dodajemy i odejmujemy. Cała technologia tu jest, raz się jedzie w dół, raz do góry, tu się dodaje, tu się odejmuje i wyniki są w tych takich okienkach wyświetlane. Saldo negatywne na dole, a dodatnie na górze. Suwakiem takim się zeruje te wyniki. Taka ciekawostka w bardzo dobrym stanie. Tutaj nawet podpowiedzi wzorów są, jakby uczeń czy ktoś tam zapomniał, może sobie do tego sięgnąć. Kolejna pozycja to A. Faber i tu mamy w oryginalnym opakowaniu wkłady do ołówków 2H. Twardość, jak tutaj widać, i jest to szklane, takie właściwie plastikowe opakowanie, oklejone prawie na całej długości kartką informacyjną, plastikowa zatyczka na górze. I jest to chyba nieużywane w ogóle. Wszystkie jeszcze naostrzone końcówki i tak upchane, że trudno wyciągnąć. Zupełnie nieużywane, ani nie wyjmowane chyba nawet. Teraz czas na metalowe pudełko. Ma drobne ślady użytkowania, ale naprawdę zachowane w bardzo dobrym stanie i co ciekawe, ma też te papierowe wkładki, które zawsze były, a tutaj w środku mam różne inne rzeczy, bo oczywiście tutaj były tylko ołówki, natomiast ja tutaj powyjmuję to, co wszystko tutaj poupychałem, żeby było w jednym miejscu. I tak, zaczniemy od pierwszego elementu. To jest temperówka do grafitów. Dwa rodzaje ziarnistości tutaj są na tych paskach. Papieru ściernego, na których ostrzy się i potem jak się to zużyje, odrywa i wyrzuca. Natomiast tutaj mamy zielony ołówek A. Faber i dwa kolejne. Model 9100 długości 2B, a tam na górze to ołówek kopiowy. Z tego, co tutaj chyba można wywnioskować. Jak widać, lata temu
zaostrzone i od tego czasu nieużywane. I kolejne, tu już Faber-Castell, mamy 12 wkładów twardości 2B, półmilimetrowych. Tyle tu już nie ma, ale oryginalne wkłady są. Tutaj mamy kolejny pojemniczek, Super Polymer 15 pół milimetra, też HB. Taki wkład i tutaj chyba są wszystkie, tak to wygląda, nienaruszone opakowanie. Kolejne jest takie w przekroju ołówkowym. Tutaj oznaczenie 4x14 i B. To pewnie grubość, twardość ołówka. Natomiast w środku jest trochę tych wkładów krótszych, ale grubszych chyba, to nie jest pół milimetra. No i tu mamy do końcówki do cyrkla, jak można przeczytać. Tam są Faber-Castell z tej strony, tam są oczywiście krótsze elementy, ale też są. Tak więc tyle, jak widać, trochę takim pod skosem zaostrzone. Tyle prezentacji i ciekawostek na dziś. Dziękuję i do usłyszenia.